Kiedy oglądasz film Slaughterhouse, Leniwa śmierć, Sloth, leniwiec, house wiadomo, no to nie możesz spodziewać się, że to będzie nie wiadomo jakie kino. Mimo, że jest reklamowany jako komediowy horrorowa komedia, jak zwał, tak zwał, no ale rzeczywiście nie można oczekiwać nie wiadomo czego. No i też nie byłem nastawiony super jakoś nie wiadomo bardzo na ten film. Obejrzałem sobie go w domu, bo film ma co do prawda polską premierę dopiero teraz, ale on już jest dostępny na rynku od dawna i w zależności od tego, gdzie oglądasz, możesz go obejrzeć na Roku, na Paramount Plus, czy na przykład na Amazon Prime Video. Ja obejrzałem właśnie na Amazonie, więc na końcu wrzucę link do filmu. Jak masz ochotę, możesz sobie go obejrzeć. Ale podszedłem z otwartą głową, stwierdziłem, okej, komedia, horror. Słuchaj, nie takie kwiatki już widziałem, bardzo wiele debilnych, słabych, beznadziejnych horrorów komediowych zobaczyłem. No i pomysł jest w miarę ciekawy, bo rzeczywiście mamy tego leniwca, który na początku, już pierwsze, ja wiem, 30 sekund może filmu dowiadujemy się, że to jest, wiesz, to jest Freddy Krueger wśród leniwców, to jest Jason, to jest Michael Myers i jego się nie da... Słuchaj, no po prostu jest grubo, początek jest po prostu poważny i stwierdziłem, okej, może być ciekawie, no więc ten leniwiec jest przez kłusownika przetransportowany do Ameryki, gdzie wiadomo, amerykańskie dziewuchy, kole, czy jest wybór pani prezydent jakiegoś tam bractwa, no i ktoś stwierdził, ale jednak wiesz co, zwierzątko mogłoby być dobre, no i co się może stać? Wszystko się może stać. I rzeczywiście taki był koncept, to jest sprawdzałem wcześniej, skąd w ogóle pomysł na taki film i okazało się, że współscenarzysta tego filmu kiedyś siedzieli właśnie z kolegą i stwierdzili, słuchaj, a jaki byłby pomysł, jak zrobić najgłupszy, to nie są moje słowa, co niego, najgłupszy film, jaki można byłoby tylko i wyłącznie sobie wymyśleć, więc stwierdzono, zmiksujemy kilka pomysłów, tutaj sprawdzę dokładnie o jakie tytuły chodziło, stwierdzono, że zmiksujemy mniej więcej pomysł, film Mean Girls spotyka Happy Death Day i jeszcze dorzucimy troszeczkę gremlinów, żeby to rzeczywiście jakoś tak to wyglądało. No i tutaj jest rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, ale zacznę od fabuły, która jest no tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby była, żeby gdzieś tam się akcja toczyła. Błędów, oj, błędów jest dużo. I tu już nie chodzi mi o to, że słuchaj, stary, gadasz o filmie, gdzie leniwiec jeździ samochodem. No nie o to chodzi, ale błędów logicznych powiedzmy. No mamy dom, prawda, i są zamknięte drzwi, zakluczone specjalnie na łańcuch. Okazuje się, że ktoś chce wyjść, nie da się, ale nagle może leniwiec do domu wejść. Może wejść inna osoba, druga, trzecia i nagle się zastanawiasz, ale to komuś rzeczywiście brakło pomysłu, bo tych rzeczy jest bardzo dużo głupich. Tak naprawdę i to nie głupich w rozumieniu tego filmu, ale po prostu debilnych błędów, po prostu błędów filmowych, błędów warsztatowych. Skoro mówię o błędach warsztatowych przy okazji filmu gdzie leniwiec zabija ludzi. Dobra. Dokładnie mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi, bo rzeczywiście to jest słabo. Jeżeli chodzi o nasze postacie, musisz mieć tak w filmie, że musi pojawić się osoba, którą będziesz lubić. Główna bohaterka, główny bohater, akurat w tym przypadku jest to Emily, dziewczyna, no, przed ostatnim rokiem, czyli co, 18? Nie, więcej, może 20, 21, 22 lata, grana przez aktorkę, która ma prawie 4, nieważne, wieku się nie wylicza, rzeczywiście. No i ona, tak, próbuje rzeczywiście zostać panią prezydent, no i ma jej pomóc ten leniwiec, więc mamy tę postać, którą lubimy jak najbardziej, jakaś tam jej podróż od bycia takim małym, zwykłym, szarym dziewczęciem do momentu, kiedy ona kwitnie, że tak powiem, kiedy staje się bardzo ważną postacią tego filmu. Jest zaznaczone. Oczywiście musimy mieć Złola. W tym przypadku jest to Brianna. To nie chodzi o Briannę z tych filmów dla dorosłych, tylko Brianna taka, wiesz, bardzo często pojawia się taka wredna wiedźma, która kto ty jesteś? OMG, WTF i tak dalej, wiesz, takie teksty, to wszystko się pojawia, dokładnie, nawet chyba te same stwierdzenia. Chyba nawet jest LOL, ROLF, PKP, ZUS i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście to tutaj jest spełnione te wszystkie warunki. Jest oczywiście narzeczony, są jakieś tam przydupasy, no wiadomo, wszystko to, co powinno rzeczywiście się pojawić w takim filmie i konwencja jest komedii. No bo to nie ma co ukrywać, rzeczywiście nawet te wszystkie zabójstwa, które które leniwiec, właściwie Alfa powinienem powiedzieć, tak Alfa się nazywa, ten nasz trójpalczasty, trójszponiasty, nie wiem, jak wiesz dokładnie, to daj mi znać. Jak się nazywa ten gatunek leniwca, czy podgatunek. No i rzeczywiście teoretycznie jest wszystko w porządku. Ale
To jest film brytyjski. Ważne, to zrobiony film przez Brytyjczyków w... Nie, spokojnie, nie w Anglii, nie w Pinewood, w Serbii. Był w Serbii kręcony, wiadomo, pieniądze nie za wysokie, Amerykańców tutaj nie ma. Ale mamy tutaj postacie, które są, no to jest pastisz, to jest parodia, ale przerysowane mają być, no tylko posunęli się za daleko. Naprawdę, tak mówiłem, bo nagrałem komentarz do tego filmu, mówiłem, że czasami jest to, wiesz, ta cienka czerwona linia, której nie można przekroczyć i oni tutaj niestety przekroczyli tę linię. I kiedy mamy, no nieważne, czy właśnie wybierzesz tą wiedźmę Brianę, czy tą dobrą Emily, czy dziewuchę, która ma być z założenia jest lesbijką, tak? I domyślam się, że w tym momencie, jak tu ich nazywają w Irlandii, Alphabet People, czyli wiesz, ci ludzie od LGBTQ i zapomniałem dalej liter. Wiem, że tam jeszcze jest plus, na pewno się wkurzą, bo rzeczywiście ona jest pokazana i nie chcę mówić, że jest przerysowana w sposób beznadziejny zrobiona. No bo nagle jak masz dziewczynę i ona tak specjalnie mówi takim głosem i ona jest chłopczycą i w ogóle i... Okej, ja rozumiem, że to ma być zabawne, ale raczej jest, mi się wydaje, akurat może nie to, że nie śmieszne, po prostu nie zabawne, nie jest dobrze, więc te postacie są przerysowane aż za bardzo. No niestety nie udało mi się wytrzymać tego wszystkiego. Nawet pani Mayflower, która już tutaj się pojawia, grana przez zresztą komika, no więc akurat to rzeczywiście musi się to wpasować jakoś w ten klimat. Niby kilka dialogów jest, które by to powiedzmy w jakiś tam sposób miało poukładać, tak, no ale pamiętam niedawno oglądałem straszny film i słuchajcie, jeżeli kiedyś zrobią o nas film, to pewnie zagrają nas jakiś 30-40-letni aktorzy. No i dokładnie, o ile tam to było oczywista oczywistość, tutaj no, pojawiają się właśnie w rolach nastolatków 30-40-letni aktorzy. No i to niestety w warstwie postaciowej, jeżeli tak mogę powiedzieć, nie zagrało, bo rzeczywiście to nie jest dobrze. To jest, oglądasz i zastanawiasz się, okej, no dobra, niech ją szybko rozwalą, niech ją odstrzelą, bo a rzeczywiście jest źle. Wykonanie, no jest słuchaj, Mia, to akcja się w większości tego filmu dzieje właśnie w akademiku, takim amerykańskim akademiku, wiesz, frat house, nie, sorority house, bo to wiesz, frat jest dla chłopaków, sorority dla dziewuch. Wiesz, jedna z głównych, z ważniejszych bohaterek znika, 90 dni. Ktoś widział, nie powiem imienia, ktoś widział ją? Nie ma? Okej, no w porządku. Nikt w ogóle, ludzie odkładają łyżkę, czyli jakby to powiedział Siara, nikt się tym nie interesuje, więc jest rzeczywiście słabo. Jeżeli chodzi o sam humor, tutaj w wielu aspektach to się sprawdza. Bo rzeczywiście twórcy chyba postawili sobie za zadanie, żeby jak najwięcej filmów może nie tyle sparodiować, bo to nie jest parodia, tylko żeby powiedzmy puścić oko w stronę fanów, więc jest oczywiście ukłon w stronę, no musi być Halloween, Koszmar z ulicy Wiązów, w zależności od tego, który film wolisz, Chucky albo Megan, to już tylko i wyłącznie zależy od ciebie. Gwiezdne Wojny, Spider-Man, no mnóstwo, naprawdę mnóstwo tych wszystkich filmów jest tutaj. Czasami to po prostu wystarczy Matrix, wiesz, czasami wystarczy jak się bierz jeden tylko i wyłącznie gest, a czasami wystarczy tekst, który my znamy. Z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność, go get 'em tiger, takie wiesz, inne rzeczy, więc to się tutaj wszystko pojawia i chyba rzeczywiście stwierdzono, musi być to rzeczywiście wrzucone, musi być upchnięte, ale to rzeczywiście nie jest dobre, nie jest ciekawie zrobione jako całość. Jeżeli chodzi o warstwę horrorową, no to tutaj się dzieje bardzo dużo i jak już mówiłem wcześniej, postanowili twórcy, no to my troszeczkę dorzucimy z tego, tutaj również jest. Jeżeli pamiętasz, nieważne z jakiego, nic nie zdradzam, więc akademik, więc jeżeli pamiętasz jakąkolwiek scenę pod prysznicem, w wannie, w łazience, gdziekolwiek, no w tym momencie tylko na dzień dobry przychodzi oczywiście do głowy Psychoza Alfreda Hitchcocka czy Koszmar z ulicy Wiązów Wesa Cravena, a jeszcze ich zapewne jest Pierdyliard, Oszukaj Przeznaczenie również, to oczywiście te sceny są cytowane. No bo rzeczywiście muszą. Krew leje się na prawo i na lewo. Ten nasz leniwiec po prostu szasta śmiercią. Nie no, bez sensu to brzmi. Głupie trochę. W każdym razie leniwiec, bo słuchaj, to leniwiec, do niego zaraz przyjdę, ale rzeczywiście rozprawia się z wieloma osobami po prostu. A nikt, to leniwiec, przecież to ile on idzie? 2 km na dzień? No to rzeczywiście nic nikomu nie zrobi. Właśnie jeżeli chodzi o postać samego leniwca, samego alfa, no to zastanawiam się, jak to będzie ograne. No ale już na dzień dobry, jak mówiłem, pierwsze 30 sekund pokazuje się nam, że
to jest normalnie John Wick, to jest Jackie Chan, to jest, wstaw sobie tutaj jakie chcesz imię i nazwisko bohatera, to jest właśnie ten leniwiec. On jest normalnie nie do zatrzymania i rzeczywiście pokazuje się z bardzo dziwnej strony, muszę powiedzieć, bo leniwiec nie potrafi, no właściwie nie ma rzeczy, której ten leniwiec nie potrafi. Tylko mi jeszcze naprawdę brakowało slow-mo z Matrixa, wiesz, to co tam podskakuje, obrót, kula i tak dalej, to żeby jeszcze się pojawiło, ale domyślam się, że budżet nie pozwalał. Nie wiem jaki jest budżet, bo nie ma żadnych informacji, też nie ma informacji na temat tego, ile ten film zarobił. Ale jak mówię, no pewnie teraz, skoro on 30 sierpnia bodajże trafił do kin w Ameryce, tak, 30 sierpnia, w tym momencie mamy październik, czyli co, 2 miesiące i jest już na platformach streamingowych dostępnych, więc rzeczywiście chyba to było minimalny tam jakiś, powiedzmy, okres w kinach, kiedy ten film się pojawił. No ale rzeczywiście leniwiec, wymyśl sobie, zróbmy tak, w komentarzu napisz mi przed obejrzeniem filmu, co ten leniwiec robi w filmie i potem sobie sprawdź po obejrzeniu filmu, czy rzeczywiście to jest mu dane zrobić, bo naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Just do it, wiesz, Nike. Nie ma broni, rzeczy, której nie można by użyć, że tak powiem, żeby kogoś odłożyć w łyżkę, czyli cały czas mowa o leniwcu, tylko i wyłącznie. Więc rzeczywiście daje naprawdę radę. Pamiętaj, drzwi zamknięte, wszystko pozamykane, on wchodzi, wychodzi. Po prostu jest niesamowity. Porusza się w... Jak to było? Zootopia? Tak? Ten film dla dzieci, gdzie tam był właśnie ten leniwiec i ten żart, jak się nazywa kawa z 3 kaw? Strzykawka. On tam się nazywał Flash. No więc rzeczywiście ten leniwiec tutaj zasłużył na swoje imię. Tak, jak najbardziej, bo Flash porusza się bardzo szybko. On w pół godziny, co naszej bohaterce na przykład jednej zajmuje 25 minut, jak właśnie widzę, on w pół godziny jest w stanie przejechać z akademika do szpitala, do akademika. Spokojnie, to niczego nie zdradzam, bo to jest wiadomo, że ktoś tam powiedzmy będzie potrzebowany i wyląduje w szpitalu. I on to wszystko robi w 25 minut? Nie, w mniej niż 25 minut, czyli ona, rozumiesz, ogarniasz? No naprawdę po prostu jest niesamowity. Niesamowity jest ten Flash, także jest grubo. Czy ten film mogę Tobie polecić? Powiem tak, tutaj mamy zaznaczone tytuły. Jeżeli jesteś fanką albo fanem takich tytułów jak Zabójcze ryjówki, Ślimaki czy Czarna owca, to tak. To jak najbardziej to jest kino dla Ciebie. Będziesz się bawić super, rewelacyjnie, bo humor, jeżeli kupisz tę konwencję, jeżeli powiesz, ok, rzeczywiście, dobra, bawcie mnie i jeżeli lubisz filmu tak głupie, że po prostu, no aż... Chciałbyś powiedzieć tak głupie, że aż fajne. No nie, niekoniecznie, ale tak po prostu słabo zrobione, ale humor gdzieś tam powiedzmy jakiś na pograniczu, to tak, to będziesz się bawić niesamowicie, po prostu spodoba Tobie się kino, ale jeżeli w horrorach, nawet jeżeli powiedzmy szukasz trochę logiki, gdzieś tam z pogranicza Laleczki Chucky, Megan, Koszmaru z ulicy Wiązów, troszeczkę gdzieś tam powiedzmy umiejscowione, no to rzeczywiście to nie jest kino dla Ciebie, bo ten film, jak mówię, niewiele brakowało, on byłby dobrym, ciekawym filmem. Rzeczywiście można byłoby, ja go tylko i wyłącznie potraktowałem jako komedię i nawet w trakcie oglądania dosyć dobrze się do pewnego stopnia bawiłem. Jak mówiłem, skomentowałem ten film, także na końcu pewnie gdzieś tam się pojawi komentarz i do pewnego momentu myślałem, że będzie fajnie i nawet mówię w komentarzu, że jest nie najgorzej i jeżeli tylko nie przekroczą właśnie tej cienkiej, umownej, czerwonej linii, no to będzie dobrze, będzie zabawnie, będzie rzeczywiście strasznie nie, bo ten film w ogóle nie straszy, to nie jest takiego rodzaju kino, mimo że chyba 1 albo 2 straszaki są i chyba raz tam rzeczywiście podskoczyłem, bo byłem zaskoczony tym, co się działo, ale to nie dlatego, że im plus, po prostu to była taka głupota, że po prostu no, nie spodziewałem się czegoś takiego, więc rzeczywiście no zobaczysz, obejrzysz, możliwe, że wydasz pieniądze w kinie, a możliwe, że po prostu stwierdzisz, nie, dziękuję bardzo, ja mieszkam, nie wiem, w USA na przykład i obejrzę sobie ten film na Roku czy na Paramount Plus, albo na przykład, nie, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, w Irlandii i jest dostępne na Amazon Prime, czy na przykład w Polsce, też nie wiem, czy w Polsce jest dostępny, musisz sprawdzić, bo wiele produkcji po prostu mają blokadę geograficzną, więc sobie zobaczysz, obejrzysz, ale sprawdź, a nuż może się okaże, że proszę bardzo, jak najbardziej tobie się uda, będziesz miał możliwość. Tutaj właśnie tak patrzę, początek jak najbardziej dobry, 16 minuta i się dzieje po prostu, także jest w porządku, ale czy ja ten film mogę Tobie polecić jako osoba, która no widziała
Słuchaj, widziałem wszystkie filmy o Leleczczaki, widziałem Władcę Lalek, ostatnio straszne filmy, Terrifier i tak dalej. To rzeczywiście przerobiłem w ramach cyklu Kultowe Horrory mnóstwo tych produkcji. No ale nie mogę powiedzieć, że słuchaj, idź obejrzyj, nie mogę ci powiedzieć, polecam ten film, bo nie jest to niestety kino wybitne. Jak chcesz dowiedzieć dokładnie ocenę, to sprawdź na Filmwebie, tam jest zaznaczone. I miałem nadzieję, że rzeczywiście będzie coś fajniej, coś ciekawiej, że to rzeczywiście nie będzie tylko wyłącznie kino, które w pewien głupi sposób, chociaż no, na plus na pewno jest fakt, że no, stwierdzono, nie będziemy wykorzystywać, mimo że są, ale nie w znacznym stopniu, CGI, czyli komputerowo generowanych efektów. Bardziej to była animatronika, chociaż tak naprawdę domyślam się, że to był zwykły pluszak i możliwość, no fakt taki jest, że i to nawet już przecież stosował sam Stanley Kubrick w Lśnieniu, że no wystarczy jak, co, nie wiesz jak, powiedzmy, nie masz pieniędzy na to, żeby ten leniwiec, powiedzmy, kogoś atakował, to połóż powiedzmy maskotkę gdzieś tutaj, no i niech ta osoba rusza tęże maskotką, będzie rzeczywiście wyglądało dobrze. Więc takie stare triki są wykorzystane, może to jest jak najbardziej plus tej produkcji, ale ogólnie można potraktować jako głupkowatą komedię z leniwcem, który tam powiedzmy gdzieś biega, niemalże w stylu kung fu, w stylu Leleczki Czaki i ciacha ludzi. Tak, też ich ciacha. Nie będę mówić więcej, aczkolwiek nie specjalnie. Jest scena po napisach, co jest ważne i no w tej scenie troszeczkę, że tak powiem, zdradzę, więc jeżeli nie chcesz usłyszeć, co się dzieje, to dziękuję bardzo, zostaw łapę w górę. W komentarzu napisz hashtag leniwiec, żebym wiedział, że dotarłeś do końca. A teraz scena po napisach, która tak naprawdę, no może 20, wiesz, to jest tak krótka, 20-30 sekund napisów i mamy leniwca, ponieważ na samym końcu tego filmu my się dowiadujemy, i to uwaga, zdradzam fabułę, my się dowiadujemy, że ten leniwiec zabijał tych wszystkich ludzi, ponieważ jemu się nie podobało, że kłusownicy go wykradli z Panamy, że on tam po prostu chciał wrócić do domu i mówi po angielsku, patrząc na zdjęcie Panamy, home, wiesz, E.T. go home, leniwiec go Panama, więc rzeczywiście zostaje przetransportowany, jest tam akcja, ludzi tam jakiś powiedzmy gentleman oprowadza wycieczkę, proszę bardzo, tutaj uwaga, są insekty, są groźne i stoi sobie jedna dziewczynka, sobie odchodzi od grupy, no po to tylko i wyłącznie, żeby widzimy, że na rzece, czy tam na jezioro, na rzece podpływa do niej krokodyl. To jest bardzo ważne w związku z pierwszą sceną w tymże filmie, ponieważ w pierwszej scenie leniwiec zostaje zaatakowany przez krokodyla, którego to zabija. Krokodyla, takiego wiesz, 5-metrowego. No i ten mówi wróć i tak dalej i okazuje się dobrze, że uważaj. No i w tym momencie jest, a on jeszcze jest groźny, patrzy na tego właśnie leniwca, mówi nie, one są w porządku i w ogóle i tak dalej, no więc ona bierze ten telefon, żeby zrobić sobie selfie, bo akurat selfie i sama metaświadomość w tym filmie jest bardzo, bardzo, bardzo ważna i oczywiście o niej nie wspomniałem, bo wiadomo. Więc założenie jest takie, że jeżeli film się dobrze sprzeda, no to będzie kontynuacja, no i to tyle, jeżeli chodzi o napisy. Potem oczywiście cały czas tam na tyłówce się pojawiają jakieś tam gify, animacje, tam leniwiec na prezydenta, wiadomo, Andrzej kup sobie leniwca, leniwiec zabójca i tak dalej, wiecie, takie wszystkie rzeczy, no i to wszystko. Więc to jest scena po napisach. Film jest metaświadomy, oczywiście o czym zapomniałem dodać, bo leniwiec przecież obsługiwać umie Instagrama i to wszystko jest, wiesz, w Ameryce popularność się mierzy na podstawie tego, ile masz lajków na Instagramie, TikToku czy tam na Twitterze, albo X, czy ja tam kto zwał, tak zwał. To jest rzeczywiście ważne, ile masz subskrybentów. I tak dalej. Więc to jest scena po napisach, to jest cały film. Idź, obejrzyj, najlepiej przekonaj się sam, bo to właśnie najlepiej jest obejrzeć samemu, przekonać się i stwierdzić, ok, Skruch miał rację, albo nie, wręcz przeciwnie, Skruch pieprzy głupoty, to jest po prostu kino wybitne. I zaraz obok nowego filmu Martina Scorsese, Oppenheimera, Barbie i nie wiem, nowego Mavericka, to jest po prostu film roku, mimo że Maverick sprzed kilku lat, ale dokładnie wiesz o co chodzi. A więcej recenzji, tak, wszelkiego rodzaju horrorów, a także link do Amazona, gdzie możesz sprawdzić, czy masz dostęp do Slaughterhouse, Leniwa Śmierć, gdzieś tutaj zaraz się pojawi.